Dobrze, to w takim razie może zacznę od krótkiego wprowadzenia. Także witajcie serdecznie na naszym spotkaniu z Ajahnem Mudito. Przeczytam najpierw jego krótką biografię. Ajahn Mudito urodził się w niewielkiej wiosce w północnej Finlandii. Po ukończeniu służby wojskowej udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie chodził do szkoły kucharskiej i przez kilka lat pracował w ekskluzywnych hotelach. Kiedy mieszkał w Nowym Jorku, jego długotrwałe zainteresowanie buddyzmem ewoluowało i zaczął praktykować medytację z rozmaitymi grupami. Poszukiwał swojej drogi u wielu nauczycieli, ale ci, których spotykał, wydawali mu się albo zbyt wyniośli, albo zbyt nudni. Pewnego razu jednakowoż gwiazdy były przychylne, gdy Ajahn Brahm napisał swoją książkę Otwórz wrota swojego serca, a jej promocyjne tournée przybyło do Nowego Jorku. Tam Mudito pokochał Ajahna Brahma i jego proste nauki. Od tamtego czasu podążał za nim. W 2010 roku zamieszkał w klasztorze Bodhinyana, gdzie 2 lata później został wyświęcony na mnicha. I od siebie dodam, że Ajahn Mudito był w tym roku już u nas właśnie w Polsce. Odwiedził, dał mowy w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie i w Gdańsku. Było to bardzo miłe doświadczenie, bardzo nam się podobało i co najważniejsze, to Ajahn Mudito powiedział, że bardzo chętnie będzie przyjeżdżał do Polski też na dłużej. Także jeżeli kiedykolwiek w Polsce powstanie i uda się założyć jakby ten jakieś tam właśnie klasztor czy wspólnotę związaną z Ajahnem Brahmem, to właśnie Ajahn Mudito będzie jej przewodził temu, czy tam razem z Ajahnem Brahmalim będą przewodzić temu od strony właśnie takiej zakonnej. Także dlatego właśnie postanowiliśmy wrócić do tych spotkań i jakby właśnie zapraszać Ajahna Mudito, ponieważ właśnie chcemy budować z nim relacje, jako że on jakby już się tak angażuje coraz bardziej właśnie w ten polski projekt. Także bardzo się cieszymy, że jest z nami Ajahn. Cieszymy się również, że wy jesteście z nami. Także już oddaję głos Ajahnowi. Okay, Ajahn, I give the voice to you. Oh, thank you, thank you. Not that I understood anything you just said, but I'm sure it's all good. Right, okay, so today's program is going to be that we first discuss about a little bit of meditation, then we have guided meditation, and then there's actually a Dhamma talk, and then Q&A, question answer. Okej, dziękuję. I tak nie zrozumiałem nic z tego, co powiedziałeś, ale jest to w porządku. W każdym razie zaczniemy to spotkanie od medytacji, potem będzie mowa Dhammy, a potem sesja pytań i odpowiedzi. So what's the point of meditation? Why do we meditate? What's the point of taking a little bit of time off? A więc w jakim celu medytujemy? W jakim celu jakby warto tak się na chwilę wyłączyć? Sometimes when we tell people now we're going to meditate, people get really uptight. They think they need to do something. Sorry, I got distracted because they ask if then if I am seen when. Okay, can you please once more? Okay, so sometimes when as teachers we tell people we're going to meditate now, they get really uptight and they think now we have to do something. Okay. Często jest tak, że kiedy nauczyciel mówi, że będziemy medytować, to ludzie zaczynają tak stać się napięci, jakby zaczynają wyczekiwać bardzo czegoś szczególnego. Whereas meditation should be the opposite. When we're meditating, we are just relaxing. Ale powinno być wręcz przeciwnie. Kiedy właśnie nadchodzi czas medytacji, to powinniśmy się po prostu rozluźnić. This morning I was teaching here in a Buddhist center in Melbourne, and whilst waiting for my talk to start, we were just sitting in the hall for 10-15 minutes. A więc dzisiaj właśnie też prowadziłem, jakby dawałem nauki w Melbourne i też było tak, że trzeba było poczekać tam 10 czy 15 minut. And it was quite nice because nobody was thinking they have to do something. They were just sitting there quietly, their eyes closed. But even if somebody walked by, some people were a bit noisy, they were going to the toilet and talking each other, nobody got annoyed. I to właśnie przez to, że jeszcze był po prostu taki czas po prostu oczekiwania, to ludzie sobie siedzieli z zamkniętymi oczami i nie mieli żadnych oczekiwań, więc kiedy ktoś tam przychodził albo ktoś wychodził do toalety, czy się tam robił trochę hałasu, to im to w ogóle wtedy nie przeszkadzało. But if I would have said people, now we're going to meditate for 10-15 minutes, people would have, when the others were discussing over there next to the lounge and the toilet, they would have got really angry because this is a meditation space. Others should respect my quiet space. I właśnie jeżeli byłoby tak, że ten czas oczekiwania byłby już nazwany jako taka formalna medytacja,
to wtedy przez te 10-15 minut zaczęliby się denerwować na te osoby, które gdzieś tam rozmawiały przy wejściu, czy które właśnie wychodziły do toalety, ponieważ to jest mój teraz czas medytacji. Dlaczego jakby ingerujecie w moją cichą przestrzeń? But because they weren't doing anything, they were just waiting there for the talk to start. They were relaxed, they were happy. So even if others were making noise, none of these people were bothered by it. I właśnie przez to, że nie było tego jakby takiego oczekiwania, tego takiego formalnego czasu medytacji, to po prostu byli rozluźnieni i nic im nie przeszkadzało. So remember, when we are now going to start meditating soon and we are sitting quietly, whatever happens outside of you, don't be bothered. It doesn't matter. I także teraz właśnie warto, żebyście kultywowali takie podejście, że jeżeli zaraz przejdziemy do medytacji i będziecie sobie po prostu siedzieć, to powiem, jakby nie przejmujcie się niczym, co dzieje się na zewnątrz. If you are doing something, if you are getting into this mind state, what I'm crushing my mind with mind, you are doing the opposite, what we should supposed to be doing. Bo kiedy właśnie zaczynać kultywować takie podejście, że zacznę kontrolować, czy tak no, przezwyciężać, czy wręcz miażdżyć umysł umysłem, no to wtedy robimy przeciwną rzecz do tej, którą powinniśmy. So just sit, you just relax. What are you doing? You're not doing anything. A więc po prostu się zrelaksujcie i co musicie robić? Nic. And when you are doing nothing, whatever comes to your mind, the best thing is to do nothing. A więc jeżeli cokolwiek się dzieje, cokolwiek przychodzi do waszego umysłu, to co najlepsze jest, żebyście zrobili? Nic. But if something becomes a big thing, if you have anger coming, frustration coming, the second best thing to do is, after not doing anything, the second best thing to do is kindness. Ale właśnie jeżeli już jest coś takiego, że coś pojawia się, jakaś duża rzecz, jakiś mocny gniew czy coś, to druga rzecz, którą warto robić w takiej sytuacji, to jest dobroć, miłość. And not so much kindness towards the sound or the whatever it's happening outside of you or even in your body. You have to be kind towards your own mind. I właśnie tę dobroć, miłość powinniśmy po prostu kierować nie tyle do tych obiektów, czy do rzeczy na zewnątrz, czy do naszego ciała, tylko do naszego własnego umysłu. So, without any further ado, let's just try to relax for a while. A więc nie przedłużając już, po prostu zrelaksujmy się na chwilę. So, take a nice posture, sit down or lie down. A więc przyjmijcie wygodną pozycję, możecie usiąść lub położyć się. No rush, just make sure that you are comfortable in your seat. Nie śpieszcie się, upewnijcie się, że wasze pozycje są naprawdę wygodne. This is not going to last long, so don't get worried that you are going to be in pain or it's going to be a lot of frustration. To nie będzie jakaś długa medytacja, także nie martwcie się, że będzie was coś bolało od długiego siedzenia, albo że będzie po prostu jakaś frustracja. So now that you are in your seat, close your eyes. A więc teraz, kiedy już sobie siedzicie, czy tam ułożyliście się wygodnie, to zamknijcie oczy. And the reason we close our eyes is that we closed one of the five senses. A powodem, dla którego zamykamy oczy, jest to, że jakby zamykamy się na jedno z wrót zmysłów. And then feel, how do you feel in your body? A następnie poczujcie, jak czujecie się w swoim ciele. Do you have tension in some part of your body? Czy w jakiejś części waszego ciała jest napięcie? And just that thing where you're paying attention is almost good enough. I
Cokolwiek, na co zwracacie uwagę, niech będzie odbierane jako wystarczająco dobre. Don't try to overdo to relax any part of your body. Nie próbujcie tak zbytnio na siłę, nie wiadomo jak relaksować każdej części ciała. Feel the body as a whole. It's like a unity of many things coming together. Poczujcie ciało jako taką całość, jedność, jako właśnie takie zjednoczenie różnych części. How amazing this body is. It's made out of all these different things, and somehow it functions as a whole. To ciało jest w pewnym sensie niesamowite. Składa się z tylu różnych części, a jednocześnie funkcjonuje jako całość. And then, if we feel our feet, both of our legs below our belly, everything what is under our belly, do you feel your legs? A więc poczujcie swoje nogi e, od stóp aż do pasa. Poczujcie po prostu swoje nogi. Both of the legs, just allow them to be very naturally. Pozwólcie im po prostu być totalnie naturalnie. Can you feel what you feel underneath your right foot? Czy możecie poczuć, co czujecie na podeszwie prawej stopy? Is it pressure, warmth? What is it? Czy jest to nacisk, ciepło? Co tam czujecie? What if you feel the right foot, the big toe on your right foot? What do you feel there? Co czujecie na prawym paluchu prawej stopy? Every part of your body has different kind of feelings, but we seldom pay attention to our body. W całym naszym ciele są rozmaite doznania, ale rzadko zwracamy na nie uwagę. But as long as your legs are comfortable enough, that is good enough. Wystarczająco dobre tutaj jest to, aby wasze nogi po prostu miały jakiś tam dostateczny komfort. And then pay attention to your stomach, how the breath keeps going in and out into your stomach, and just relax your stomach. Następnie przekierujcie uwagę na wasz brzuch i zauważcie, jak oddech porusza nim, wdech, wydech porusza brzuchem i zrelaksujcie to miejsce. And allow your back to rest on its own curve, however your back wants to be. No need to be rigid. Pozwólcie również waszym plecom spocząć tak, jak jest im wygodnie. Pozwólcie im być w takiej pozycji, w jakim jest im najwygodniej. Nie musicie jakoś być, siłować tutaj. And if you feel your right shoulder
It's almost like it's being pulled down by your right hand. Możecie poczuć teraz swoje prawe ramię, odczuć jak jest jakby ciągnięte w dół przez prawą dłoń, przez prawą rękę. Same with your left shoulder. Your left hand pulls down your left shoulder. Tak samo jest z waszym lewym ramieniem, które jest ciągnięte w dół przez lewą dłoń, lewą rękę. No need to carry the weight of the world on your shoulders. Nie ma potrzeby, byście nieśli ciężar świata na swoich barkach. And both of your hands are resting, relaxing on your lap. Obydwie wasze dłonie odpoczywają, spoczywają na pudełku. Your whole body starts to feel like it's just resting. Całe wasze ciało zaczynacie odczuwać tak, jakby po prostu odpoczywało. You almost feel like you're in this bubble, sitting in your own space. Czujecie się tak, jakbyście byli w takim swoim wewnętrznym bąbelku, w swojej własnej przestrzeni. The outside world doesn't matter. Świat zewnętrzny nie ma znaczenia. And then feel how the muscles around your face feel like. Następnie poczujcie, jak odczuwacie doznania właśnie mięśni w okolicy twarzy. This is where we actually live, in our facial muscles. Tutaj w zasadzie dzieje się nasze życie. Tutaj najwięcej czujemy właśnie w mięśniach w okolicy twarzy. Take the most kind expression, what you can, into your face. Przyjmujcie w waszej twarzy jak najbardziej takie dobre, miłosne, miłosną ekspresję, jaką jesteście w stanie wykrzesać. Feel what kindness on your face would feel like. Poczujcie, jak dobroć czy miłość byłaby odczuwana na waszej twarzy. It's almost like the kind sun is shining on your face. Tak jakby słońce dobroci czy słońce miłości świeciło na waszą twarz. And now that you have the kindness, transfer the kindness into your breath. Teraz, kiedy macie w sobie tą dobroć, to przenieście ją na swój oddech. Look at that breath with kindly eyes. Spójrzcie na oddech z takimi oczami pełnymi dobroci i pełnymi miłości.
And the kinder you can look at the breath, the more it wants to stay with you. Im większą miłującą dobrocią spoglądacie na oddech, tym bardziej on chce z wami pozostać. Don't get frustrated. The only thing you have to do is be kind. Nie musicie się niczym frustrować. Jedyne, co warto byście robili, to kultywować miłującą dobroć.
We don't have that much time left. If the mind is wandering, just bring it back to the breath now. Nie zostało nam tak wiele czasu, więc jeżeli was umysł wędruje, to przywołajcie go znowu do oddechu. Now feel your body as a whole again. A teraz znowu poczujcie ciało w całości. Does your body feel more relaxed than it was when we started meditating? Zauważcie, czy wasze ciało jest bardziej zrelaksowane niż przed medytacją. You noticed how the body feels almost more healthy if you allow it to relax. Czy możecie zauważyć, że wasze ciało jest niemalże bardziej zdrowe, kiedy pozwolicie mu się zrelaksować?
And what about your mind? Does your mind feel more relaxed? A co jeśli idzie o umysł? Czy wasz umysł jest bardziej zrelaksowany? Does your mind feel more healthy? Czy wasz umysł czujecie, jakby był zdrowszy? Turn your attention back to the breath one more time. Jeszcze raz przywołajcie uwagę do oddechu. And observe the breath from all the way the beginning to the end. I obserwujcie go od samego początku wdechu do samego końca wydechu. Remember, this breath is always there with you, even when you are dying. Pamiętajcie, że ten oddech jest zawsze z wami, nawet kiedy będziecie umierać. You can always allow the world to disappear and just look at this beautiful breath. Zawsze możecie pozwolić światu zniknąć i po prostu pozostać z tym pięknym oddechem. And that is the end of the meditation. I oto jest koniec medytacji. Thank you so much. Dziękuję wam bardzo. Very good. You can keep sitting there, and I will try to give my Dhamma talk after this relaxing time. Możecie sobie siedzieć dalej, ja spróbuję dać mowę Dhammy po tym relaksującym czasie. So I'm here in now city centre in Melbourne at the Buddhist Society of Victoria. A więc jestem teraz w Melbourne Buddhist Society of Victoria, buddyjskiej społeczności Wiktorii. And I gave a talk to the people here in our centre. I również tego ranka dałem właśnie mowę Dhammy tutaj obecnym ludziom. The topic of the talk was anicca. Tematem tej porannej mowy była anicca, nietrwałość. And I was asking people, what would be a good translation for the anicca? I pytałem ludzi właśnie, co byłoby dobrym tłumaczeniem dla anicca. Anicca, we use these words which are Pali. That's the word, that's the language what the Buddha was speaking. Anicca to właśnie słowo z języku Pali, z języka, którego używał Buddha. In English, good translation, which I was taught from Ajahn Brahm and Ajahn Brahmali, is it's not just impermanence, but it's also unreliable. Being something is unreliable. Właśnie dobre, moim zdaniem, angielskie tłumaczenie, które właśnie nauczyłem się też od Ajahna Brahma i Ajahna Brahmali, to nie tylko standardowe nietrwałość, ale również to, że nie można polegać na czymś. In the monks' rules, we use the word nicca patta.
Jeśli idzie o właśnie na przykład zasady mnisze, to używamy takiego stwierdzenia nicca patta. Patta is the one what we use when we go the alms round, the monks, monastics, when we go get food from the village. To słowo jest używane w kontekście, kiedy na przykład mówimy o sytuacji, kiedy mnisi idą po jałmużnę, żeby zbierać jedzenie w wiosce. And if somebody tells me when I'm going into the village for getting my food into my bowl, and they said, Venerable, whenever you come to my house, you will always get food in this place. I ludzie czasami mówią właśnie, kiedy na przykład dają nam coś do miski, że właśnie czcigodny, zawsze kiedy tutaj przyjdziesz do tego domu, to dostaniesz coś do jedzenia. So we call it reliable food. I nazywamy to właśnie takim jedzeniem, na którym możemy polegać. So I can always rely that if I go at Piotr's place, Sunyanando's place, I know I will be always fed. Także mogę na tym polegać. Na przykład wiem, że kiedy pójdę do miejsca, gdzie mieszka Piotrek, gdzie mieszka Sunyanando, to wiem, że dostanę jedzenie. That is nicca patta, To jest nicca patta. reliable. Można na tym polegać. But what the Buddha was actually teaching is anicca, something which is ever changing, not reliable. Ale Buddha uczył właśnie też głównie o tym, co jest anicca, czyli to, co właśnie nie możemy na czymś polegać, że nie ma czegoś zawsze. So if we look at our universe, we go Milky Way, we go the universe, the space as a whole, do you see anything which is always reliably there, never changing? Czyli kiedy obserwujecie nasze życie, właśnie cały kosmos, czy możecie znaleźć cokolwiek, co jest zawsze tam, gdzie jest, na czym możemy zawsze polegać? There is nothing which is never, ever changing. Nie ma w świecie nic, co się nigdy nie zmienia. If we look our solar system here, our sun, in one point when it starts losing the fuel, it will start growing and growing, and it will grow the size 7 times the bigger what it is now. Na przykład nasze Słońce, kiedyś nadejdzie moment, że skończy się w pewnym sensie jego żywot i po prostu wtedy zmieni swoją formę i stanie się 7 razy większe niż jest teraz. And it will devour the earth where we're living. It will take the moon. It will take everything which is on its way. I wtedy, kiedy to Słońce zacznie się tak rozszerzać, to pochłonie również Ziemię i Księżyc. So everything is always changing. It's nothing is always reliably there. Także wszystko się zmienia. Nie ma nic, co jest zawsze niezmienne, zawsze takie właśnie, na czym możemy polegać. And this is a very basic teaching of the Buddha. Jest to bardzo podstawowa nauka Buddy. When we look at the news, we can see there's a climate change. We see there's wars around us. There's refugees coming to Europe and in Australia and United States. We can see everything is always unreliable. Everything is always changing. Nawet właśnie kiedy na przykład przeglądamy wiadomości, to są tam takie rzeczy jak zmiany klimatyczne, jak właśnie wojny w różnych miejscach, jak to, że właśnie no, tacy ludzie, co uciekają od wojny, przybywają do różnych krajów, więc te rzeczy są cały czas obecne w świecie. And in some point, it doesn't take much for us here in Australia, where I'm living at the moment. If this part of the world heats up just a little bit, we become the ones who are the refugees. I właśnie może być tak, że to no my staniemy się w pewnym momencie tymi, którzy właśnie muszą uciekać. It is just the people at this time who live in the certain places, they need to leave their homes because their place became unreliable to live in. Właśnie ci, co muszą uciekać z miejsc, po prostu robią tak dlatego, ponieważ w miejscu, w którym żyli, już nie mogą na nim polegać, już nie jest tam bezpiecznie. But it's not out of question that we could become like that. Our lives could become like that. I to nie jest wcale wykluczone, że my też w życiu będziemy postawieni w takiej sytuacji. And as we know, just 2 generations ago, whole Europe was in turmoil. Na przykład 2 pokolenia temu cała Europa była w jednym wielkim zamęcie. So there is not reliable
reliable as anything outside of our lives. Także nie ma tak naprawdę nic w świecie, na czym możemy tak niezmiennie polegać. And if you look at your own body, can you see that it's always reliably healthy, that it's always that it's never changing? Również jeśli idzie o nasze ciało, czy jest ono tak, że zawsze możemy na nim polegać, że zawsze się nie zmienia, że zawsze jest zdrowe? We can see not just our bodies are changing, they're sick, they don't listen to our wishes, they are constantly changing. Właśnie również nasze ciała są takie, że chorują, zmieniają się, właśnie cały czas podlegają zmianie. No matter what we eat, what we exercise, what we put into our bodies, it's not reliable. Nieważne jak bardzo zdrowo byśmy się nie odżywiali i jak bardzo dużo byśmy nie ćwiczyli, to i tak nie możemy w 100% na nim polegać. And that obviously we know it goes with our loved ones as well. Wiemy, że dotyczy to również naszych ukochanych. And if you look at your own mind, is your mind reliable, never changing, always the way you want it? I również jeśli idzie o nasze umysły, czy jest właśnie to jest tak, że zawsze możemy na nich polegać, czy zawsze są zdrowe, czy zawsze są niezmienne? If it was, when you are sad, when you're depressed, when you have worries, you could say, I don't want that, and it would disappear. Jeżeli byłoby tak, to moglibyście na przykład, kiedy jesteście smutni, czy kiedy macie jakiś inny bolesny, negatywny stan, moglibyście powiedzieć, żeby zniknął i by się tak stało. But it doesn't do that. Your mind doesn't belong to you. And that is another basic teaching of the Buddha. Your mind and your body doesn't belong to you. I właśnie jest tak, że niestety ten umysł nas nie słucha w ten sposób, ponieważ tak naprawdę nie należy on do nas. I tutaj właśnie wchodzi kolejna nauka Buddy właśnie o tym, że umysł i ciało nie należą do nas, anatta. But if we stay in this topic of anicca, with your mind, because it's ever changing, it is not reliable. We cannot say in Buddhism that there is such a thing as soul. I właśnie przez to, że nasz umysł cały czas się zmienia, właśnie ma ten element anicca, to nie możemy powiedzieć, że jest to dusza. If you get angry at something, what are you angry of? Kiedy się na coś gniewacie, to jakby skąd się to bierze? The anger comes from inside of yourself. Gniew pojawia się z naszego wnętrza. But we cannot really be angry of other people. What we usually angry is causes and conditions. Tak naprawdę nie możemy się gniewać na innych, po prostu gniew jest uwarunkowany jakimiś tam przyczynami. So with this same with our mind, it is just causes and conditions which support our mind. I tak samo jest z naszymi umysłami. Nasze umysły po prostu są uwarunkowane przyczynowo-skutkowymi procesami. There is not reliably never changing something which is always there. Nie ma jakby w naszych umysłach czegoś, co jest takie zawsze niezmienne, na czym zawsze możemy polegać. So that we could call in Buddhism emptiness, sunyata. I to w buddyzmie możemy nazwać pustką, shunyata. And then this begs a question. Where can we then find a refuge? I tutaj właśnie, tutaj samo się to prosi o pytanie. W takim razie, gdzie możemy znaleźć schronienie? It's almost like we don't have any kind of solid ground to stand on. And it is quite difficult as a Buddhist sometimes to find a refuge in something. I właśnie tutaj pojawia się taka, no właśnie, powiedzmy, sytuacja buddyjska, że właśnie gdzie możemy znaleźć schronienie, jeżeli wszystko w zasadzie nie ma jakby nic, na czym możemy tak stanąć trwale. It really almost leads into this question, what's the point of all of this? What is the point of my life? What's the point of the world if there is nothing left at the end? If the sun will take the earth, all of this where we live after
billions of years and it will all disappear. What's the point of all of this? Właśnie tutaj rodzą się takie pytania, właśnie jaki jest sens, jaki jest cel? Po co to wszystko? Po co moje życie, jeżeli wszystko jest nietrwałe, jeżeli Ziemia pochłonie, czy Słońce kiedyś pochłonie Ziemię i to wszystko, co tutaj tworzymy i tak dalej. The point, the meaning in Buddhism becomes the path. I właśnie po prostu celem, jakby znaczeniem w buddyzmie jest po prostu ścieżka. The path is the meaning. To ścieżka jest, ma znaczenie. And the refuge for us, at least for me as a being Buddhist, a being Buddhist monk, it is the Buddha's teachings, the Dhamma. I dla mnie właśnie schronieniem jest właśnie, można powiedzieć, ścieżka, czy po prostu schronienie właśnie w Dhammie, w naukach Buddy. It is really difficult to rely on something which is, let's say, everything is always changing, nothing is reliably there. It is really difficult to find material refuge in the world. Właśnie jest tak, że w świecie materialnym wszystko się zmienia, nie można na tym polegać, więc ciężko znaleźć schronienie w materialnym świecie. And by material, I don't just mean material wealth, something you earn with your money and that kind of material, but material also with your body, other people's bodies. I przez materialny świat nie rozumiem tylko i wyłącznie jakby pieniędzy, dóbr i innych takich rzeczy, tylko rozumiem właśnie te rzeczy, na które zarabiamy i tak dalej, tylko materia obejmuje też moje ciało, ciała innych ludzi. We have to rely on ourselves, on our own minds. Musimy polegać na sobie samych, na swoich własnych umysłach. Eventually, when you die, do you think you can take your wife or your husband with you? Czy kiedy umrzecie, to myślicie, że będziecie mogli pójść dalej z waszym mężem czy żoną? Can you take anybody who you love with you? Czy możesz kogokolwiek, kogo kochasz, wziąć ze sobą w dalszą podróż? No. Nie. The only thing you can rely is your own mind. Jedyna rzecz, na której możesz polegać, to twój własny umysł. So take yourself as an island. Także warto, byście wy byli swoją taką bezpieczną wyspą. You don't need to take a refuge in the Buddha's teachings as a Dhamma, as a religion. Nie musicie brać schronienia w buddyjskich naukach w Dhammie jako religii, but take the teachings as the path which will lead you somewhere. ale warto wziąć te nauki jako ścieżkę, która was gdzieś doprowadzi. And when you are going through the difficulties in life, whether it's your mind doesn't behave how it should be behaving, your health is not how it should be, or others people's minds and health are not how they should be, you can always rely your own mind. A więc nawet kiedy właśnie w życiu się dzieją takie sytuacje, że zarówno wasz umysł nie jest do końca taki, jaki byście chcieli, albo wasze ciało właśnie jest w złym stanie, albo ciało właśnie czy umysły innych ludzi nie są takie, jakie byście chcieli, to zawsze możecie znowu polegać na swoim własnym umyśle. When you take yourself as a refuge, at least you have something tangible. At least you are practicing something which you can see the benefits. Kiedy jakby bierzecie schronienie w sobie samych, to przynajmniej macie coś właśnie tutaj tak bezpośrednio dostępnego, coś do czego macie dostęp, na czym możecie polegać. Sure, sometimes you're sad, sometimes you're depressed, sometimes things don't go the way you wanted things to go. Czasami oczywiście jest tak, że jesteście smutni, macie depresję, rzeczy nie idą po waszej myśli. But if you have practiced, it doesn't affect you so much. Ale jeżeli praktykowaliście, to te rzeczy nie dotykają was tak mocno. So what is this point of just sitting quietly, meditating with others? What's the point of this?
Że jakie jest znaczenie, jaki jest sens, jaki jest cel po prostu siedzenia w ciszy i medytowania z innymi. The point is to learn what's in your mind. Właśnie celem, znaczeniem jest to, żeby jakby nauczyć się, dowiedzieć się, co jest w waszych umysłach. You start observing your mind instead of just observing your mobile phone. Zaczynacie obserwować swój umysł, zamiast obserwować na przykład swój telefon. With the phone, we can all see how interesting it is, how much time, how easily is to spend a lot of time with it. Bo przy na przykład nasze telefony łatwo widzieć, jakie to jest właśnie takie absorbujące, budzące zainteresowanie, ile czasu możemy spędzić jakby z telefonem. But get into a good habit. Develop a nice thing where once in a while, once a day, whether it's long or short, okay, now is the time where I put the phone aside and I will just observe my mind. I właśnie naprawdę warto wyrabiać sobie taki zdrowy nawyk, żeby chociaż raz dziennie, czy na krótszą, czy na dłuższą chwilę, totalnie odstawić telefon i po prostu obserwować swój umysł. Because if you observe your mind, then you know what to do with it. Ponieważ kiedy obserwujecie umysł, to będziecie poznawać, jakby zacząć rozumieć, co trzeba z nim robić. And if you know your own mind, you know others' minds. A kiedy poznacie tak naprawdę swój własny umysł, to poznacie również umysły innych. You have a lot more compassion because you actually were brave enough to look into your own mind and you realize what suffering is, what unreliable things are. I to sprawi, że będziecie mieć więcej współczucia, ponieważ mieliście odwagę spojrzeć w swoje własne umysły, więc wiecie, jak to wszystko działa, właśnie jak się nam wymykają, jak nie możemy do końca na nich polegać, więc to będzie rodzić większe współczucie też do innych. You realize none of us are any different. We are all just behaving, guessing through the whole life. Wtedy zaczynacie rozumieć właśnie tą naszą naturę, że dostrzegać, że po prostu wszyscy jesteśmy podobni, właśnie idziemy przez życie tak troszkę po omacku i zaczynacie rozumieć też innych. Everybody else needs the kindness and acceptance the same way you do. Każdy inny potrzebuje tak samo właśnie takiej miłującej dobroci i akceptacji, tak jak wy jej potrzebujecie. But it starts from yourself. Ale zawsze trzeba zacząć od siebie samych. I like this simile of if you have money in the bank, you can give. Lubię to takie porównanie, że kiedy masz pieniądze w banku, to możesz się nimi dzielić. But if you don't have money in the bank and you start giving, what happens? You go to a debt. A kiedy nie masz żadnych pieniędzy i chcesz się dzielić, to co robisz? Wpadasz w długi. Don't do that. Develop your bank account where you have kindness, acceptance towards yourself. And then when you start giving, you don't go into a debt. You're coming from a right place. Także najpierw po prostu zatroszczcie się o swoje własne konto bankowe, czyli jakby napełnijcie się miłującą dobrocią i akceptacją i wtedy, kiedy będziecie dzielić się tym z innymi, to nie będziecie czuć się zadłużeni. So that's what we're doing. And that becomes the refuge, something you can rely. You can rely that this practice I'm doing leads me somewhere, and that is your refuge that you can rely on. I właśnie robiąc to, właśnie tą miłującą dobroć, tą akceptację, to właśnie w tym możecie znaleźć to schronienie i po prostu to właśnie staje się tą waszą ścieżką, staje się tym, na czym możecie polegać. Then, when you behave, when you act in the world, at least you are coming a little bit more from a place which you have a little bit more wisdom. I wtedy, kiedy z tej jakby perspektywy zaczynacie obcować ze światem, jakby wchodzić w interakcję ze światem, to jest to z takiego właśnie pozycji dużo większej mądrości. Everybody wants to change the world. Każdy chce zmienić świat.
but nobody wants to change themselves. Ale nikt nie chce zmienić siebie samego. So change yourself. Więc najpierw zmienić. And that is really, you are a lot further in this world than many, many others. Więc po prostu zacznijcie zmieniać samych siebie, a wtedy będziecie dużo jakby dalej na ścieżce, dużo dalej w tym świecie niż wielu innych. And then you are more, you can look at this ever-changing world with more kindly eyes and you are not so preoccupied with it. Wtedy, kiedy tak będziecie robić, to będziecie w stanie patrzeć na wszystko wokół was, na cały świat zewnętrzny, właśnie z taką miłującą dobrocią i nie będziecie tym jakoś tak zdenerwowani. Sure, there is wars in the world. There are global warming. There's all kind of things happening always. But if there's nothing you can really do about it, at least you can change your own self. Oczywiście jest tak, że będą wojny w świecie, są wojny, są te właśnie to globalne ocieplenie i tak dalej. Natomiast jeżeli nie możemy nic z tym zrobić tak naprawdę, to możemy przynajmniej jakby zmieniać samych siebie. Don't think you're going to change the world. Think you can change yourself. Nie myślcie, że możecie zmienić świat. Myślcie, że możecie zmienić samych siebie. And I think that's enough. We can go for the questions now. I myślę, że to wystarczy, także możemy teraz przejść do pytań i odpowiedzi. Very good. Thank you so much. Okay, Piotr. Dziękuję. Dziękuję. You can ask questions. Okej, dobrze, to może zróbmy tak, że tutaj proszę asystentów, żebyście mi wklejali pytania na Telegram i będę czytał wtedy, bo tak tu mogę się gubić w czacie. Was there something English in the chat room? I możecie wpisywać pytania na czacie. Także let's start from the beginning. Okay, those are Polish. Maybe Ajahn, we will do it like this. I will read the questions that like assistants will send to me, and I will read them both English, Polish, and you answer. Okay? Okay. Dziękuję. Okay. So first question. Ajahn Mudito, skąd uczysz się paliskiego? Czy jest wiarygodne, ogólnodostępne źródło? So Ajahn Mudito, where do you learn Pali? Is there like a good a source that is generally that we can access? Panda Suchato is doing, I think he's doing Pali classes online. Sorry. And they are, I don't know where it is because I haven't seen it. Obviously for me, I learned it in the monastery, but then but the Suchato has done things online, and then the one good thing is to do is go to, for example, when you read suttas from the Sutta Central, read them with the Pali, and you can see how the Pali is there. But obviously, you have to start from the beginning. So try to find a online teachings somewhere. A więc po pierwsze to jest tak, że ja osobiście oczywiście uczyłem się w klasztorze, natomiast wiem, że Bhante Sujato właśnie robi kursy Pali online, także warto tam się zainteresować i polecam też właśnie, jak czytacie sutty na Sutta Centralu, to tam jest taka opcja, że możecie jakby jednocześnie mieć w jednym języku, tym, którym czytacie i w Pali i właśnie sprawdzać sobie, jak to się po prostu właśnie tam przekłada i w ten sposób. Thank you. Okay. The second question. Will you always be a Buddhist monk? Czy zawsze będziesz buddyjskim mnichem? Sorry, what was the question? I wasn't paying attention. Will you always be a Buddhist monk? Will I always be a Buddhist monk? So far, so good. I mean, how do I know? Yeah, I hope so. I mean, at the moment, I don't have any. I don't have a plan B. Na razie dobrze mi idzie. Tak, nie mam jakby planu B. Mam nadzieję, że będę nim cały czas. Bhante, the rain retreat has just ended for all the monks. Can you tell me more about this? Is it difficult for the monks to be in isolation for such a long time? Bhante, odosobnienie deszczowe się właśnie skończyło. Czy możesz mi więcej o tym powiedzieć? Czy jest to trudne dla mnichów, by być w izolacji przez tak długi czas?
No, it's not actually. It's not very difficult. Yes, it's the rains retreat is 3 months long, and you would think it's a very long retreat to meditate that long. But after a while, you just really after a couple of weeks, you get into this kind of very natural way of practicing. Nie jest to trudne. Wiem, że wydaje się to długo, natomiast tak naprawdę jest to bardzo proste. Po prostu po kilku tygodniach to się staje takie bardzo naturalne i tak bezproblemowo płynie. And after that, it's sure you have ups and downs, and sometimes it's more difficult. But then the momentum grows, and it really is quite a fun time. To jest tak, że oczywiście są zloty i upadki, ale z czasem jakby rośnie momentum właśnie takich pozytywnych stanów i tak naprawdę jest to naprawdę dobra zabawa. But I do know when you are junior monk, when you haven't done it so many times, that it can be very, 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 very difficult. And I do feel for the young monks sometimes. Ale wiem, że właśnie dla młodych mnichów, którzy są dopiero początkujący i nie robili tego wielokrotnie, to wiem, że dla nich może być to bardzo, bardzo trudne i współczuję im. And it's almost like when your car engine is very hot, it takes a long time to cool down. To jest tak, jak na przykład bardzo rozgrzeje się właśnie silnik w samochodzie, to długo czasu zajmuje, zanim się ostudzi. But after a few years, you become a cool monk. Ale właśnie po kilku latach z reguły jest tak, że właśnie ten mnich staje się taki, można powiedzieć, ostudzony. So it's not that difficult. It's quite fun, even though struggles become something you can sort of laugh about. I wtedy właśnie to się staje dość proste i bardzo właśnie takie zabawne, w sensie fajne. I to jest tak, że nawet właśnie jak pojawiają się jakieś wyzwania, to też jest to jakby częścią zabawy. But that's it. Yeah. Okej, thank you. Kiedy nie możesz polegać na swoim umyśle, ponieważ ma jakby różne właśnie takie no, nastroje, to jak możemy polegać na naszym rozumieniu Dhammy? When you can't rely on your mind because it has moods, so how can you rely on your understanding of Dhamma? It is difficult. It is, but you have to. It's almost like I don't know if you can translate it. You have to fake it until you make it. You have to. You have to sort of okay. You have to trust the word of another more than really trusting yourself. Jest to trudne, owszem, ale tutaj po prostu trzeba jakby praktykować, dopóki to jakby nie zaskoczy. I naprawdę kluczem jest to, że musimy zaufać słowo innemu. Musimy po prostu na początku zaufać tym naukom Dhammy, niż właśnie temu takiemu chaotycznemu umysłowi. And then that's one of the reasons it's really, really important to have a teacher you can trust, that they are further in the path and they have a good understanding. And with that, it is you can relax, and you should always ask a lot of questions, and then that really takes you a lot further. I właśnie dlatego bardzo cennym czy ważnym na ścieżce jest to, żeby mieć nauczyciela, któremu możemy zaufać, ponieważ właśnie nauczyciel jest dalej na ścieżce, ma to głębokie rozumienie i wtedy warto po prostu właśnie pytać go o różne rzeczy i po prostu kiedy on nas prowadzi, no to jest dużo łatwiej. You don't know what you don't know, and it is really difficult. And in the beginning, it is difficult because you don't know what your defilements are, so you just take the best guess you have. Tak naprawdę nie możesz wiedzieć tego, czego nie wiesz, także naprawdę nie jesteśmy w stanie tak do końca rozpoznać wszystkich naszych splamień, więc no dlatego to jest kolejny powód, dlaczego ten nauczyciel jest ważny. But after a few years, you know how your mind works, and then you can sort of trust that you don't get so carried away with the moods and what your own mind is telling you. I właśnie po kilku latach praktyki jest tak, że coraz bardziej się w tym wszystkim rozeznajemy sami i wtedy jesteśmy w stanie sami właśnie poruszać się, nie dać się jakby tak porwać tym różnym właśnie nastrojom umysłu, tylko widzimy coraz bardziej klarownie. But it's almost like it's interesting how the mind feeds you these stories, and
you bite into this kind of hook, and it's these kind of what we call defilements in Buddhism. They tend to get more and more refined, but you make something to be you, but you just have to try to distance yourself from that. I to jest właśnie w pewnym sensie zabawne czy niesamowite, jak właśnie jesteśmy jakby na początku właśnie jak kupujemy te historie naszego umysłu, które niekoniecznie są dobre, po prostu dajemy się przekonać tym splamieniom, które nam mówią różne rzeczy, ale właśnie z czasem one stają się coraz bardziej subtelne i coraz bardziej umiemy właśnie to rozpoznawać i jakby nie kupować tych historii i się z tego wyzwalamy. For example, you could tell yourself, I'm a sad person. This is who I am. This is me. But even that, it is just you making a story from something which is not real. In reality, it's not there. Właśnie na przykład możemy mieć pogląd, że ja jestem smutną osobą, po prostu taki jestem. Ale prawda jest taka, że jest to po prostu historia, która jest gdzieś tam uwarunkowana i którą sobie mówimy, która nie ma jakby żadnej takiej rzeczywistości tak naprawdę. So don't believe too much into those stories, but look, take them with don't battle with them. Don't make a war out of those mind states. Just be kind towards them. So almost like smile, like, oh, well, this is why I'm always telling the story. But just be kind towards that, and at least just seeing that, it will disappear. I po prostu kiedy pojawiają się te historie właśnie takie niekoniecznie korzystne, wtedy po prostu warto, żebyśmy mieli właśnie cały czas względem tego wszystkiego miłującą dobroć i kiedy będziemy mieć tą miłującą dobroć, to nie będziemy jakby tak w to wchodzić, tylko one zaczną tak sobie przebijać. Okay, next one. Thank you. Moje pytanie dotyczy właściwej mowy. Od niecałego miesiąca dbam, aby moja praktyka była codzienna. Zacząłem od metty. Zauważyłem, że czuję się o wiele lepiej wewnątrz, ale na zewnątrz nie zawsze jest to słyszalne i zauważalne. Takie sygnały otrzymuję od bliskich. Zupełnie tak jakby mój umysł chciał zorganizować wszystko po staremu. Jak zadbać o tą spójność? Metta w sobie, na zewnątrz i w mowie. Okay. My question is about right speech. From not a whole month, I take care that to practice it every day. I started from metta. I notice that I feel much better inside, but it's not always heard or seen by others. This is what my close people tell me. It's like my mind would like to organize everything in the old ways. How to take care to be more coherent? Metta in myself and metta outside and in speech. Why it's interesting with the speech is it's a very, very important part of our lives, and it is very easy to fall into a trap where you think you're speaking correctly and you have to protect yourself, but it's very easy to fall into the trap that's the false speech. To jest tak, że no, właściwa mowa, oczywiście mowa jest bardzo ważną częścią naszego życia, naprawdę, ale jest to bardzo trudne. Właśnie często może nam się wydawać, że no jakby mówimy cały czas właściwie, że musimy się z czymś obronić i tak dalej, natomiast łatwo jest popadać w niewłaściwą mowę. If you don't know your own mind really, your speech is a little bit, your speech is very unmindful. Jeżeli nie znamy naprawdę głęboko naszych umysłów, to tak naprawdę nie jesteśmy tak do końca pomni, świadomi naszej mowy. So really start maybe from that inner speech you have and start with that speech towards yourself. Także warto zacząć praktykę od jakby takiej wewnętrznej mowy, którą jakby praktykujemy względem siebie samego. Why do you take the inner speech towards yourself to be so accurate? Dlaczego wydaje nam się, że jakby nasza mowa do samych siebie jest taka, no, taka accurate, taka właściwa, taka nieomylna? If somebody else would tell you those kind of stories, would you take them seriously? Jeżeli ktoś inny mu opowiadałby ci tyle historii, czy brałby się na poważnie? Probably not. Prawdopodobnie nie. But these stories we tell ourselves, we think
these are accurate because it's your stories. Ale właśnie kiedy cały czas umysł powtarza nam jakieś wewnętrzne historie, to myślimy, że one są prawdziwe, że one są adekwatne do rzeczywistości, ponieważ one się pojawiają w naszym umyśle. So we are trying to, with the speech, because we just tend to speak so much that it is hard to have right speech all the time. A więc ze względu na to, że po prostu takie jest życie, że mówimy bardzo dużo, dlatego bardzo trudno cały czas mieć właściwą mowę. So what we are trying to do is develop our mind, and then when you do speak and the mindfulness might not be there, but your mind's sort of base level is at better place. Dlatego kluczem jest rozwój swojego umysłu, ponieważ nawet kiedy nasza uważność, nasza pomność nie jest w stanie nadążyć za tym, co mówimy, to po prostu kiedy kultywujemy umysł, to jakby nasz bazowy poziom jakby takiej czystości umysłu jest wyższy, więc wtedy mowa, z którego płynie, też jest lepsza. And then when you have observed your mind and you know certain patterns maybe in your mind, you know I'm hungry and therefore I shouldn't trust my speech because I'm hungry and I'm tired. I should be more careful with my speech now. Na przykład, kiedy jesteś, załóżmy, głodny i zmęczony, to powinieneś być tego świadomy i wtedy dużo łatwiej jest ci na przykład uważać, że powinienem naprawdę teraz uważać, co mówię. So then don't speak so much in those times if you can. Także jeżeli tylko możesz, to staraj się nie mówić w tych czasach, kiedy masz jakby podstawę, żeby powiedzieć coś złego. It's almost like little babies. You need to feed them. You need to make sure that they sleep enough. And when they do, then they're happy. To trochę tak jak z małymi dziećmi. Musisz po prostu je karmić, musisz dać im się wyspać i wtedy, kiedy tak jest, to są szczęśliwe. And I've noticed that I'm the same. My mind is like a little baby's mind. It tends to get really irritated really easy. I ja zauważyłem, że mój umysł jest podobny do umysłu małego dziecka, też bardzo łatwo mu się zirytować. So observe your mind and try to have a good base level for your mind. And then the speech you have, what it flows, the speech is better what comes out of you. Dlatego warto po prostu się troszczyć o siebie, żeby po prostu nasze umysły były w dobrym stanie i wtedy naturalna mowa, po prostu, która będzie płynąć z naszego umysłu, będzie dużo lepszej jakości. Okay. Thank you. Okay. Zauważyłem u siebie tendencję do nadmiernej kontroli właściwie wszystkiego. Staram się zwracać wtedy uwagę na nicze i że na wiele rzeczy nie mam wpływu, ale nie zawsze to działa. Czy Ajahn mógłby doradzić, jak można postępować z nadmierną kontrolą? Okay. I've noticed that I have tendency of over-controlling pretty much everything. I try to pay attention to anicca, that I don't have, I cannot influence many things, but it's not always working. Do you, Ajahn, have any advice? How can you deal with over-controlling? Yeah, I mean, well, at least you see that you're doing it. That is the first step. See it. Bardzo dobrze, że przynajmniej widzisz, że tak robisz. To jest właśnie pierwszy krok, po prostu być tego świadomym, dostrzegać to. After observing it, seeing it, admit you have it. Po tym, jak to widzisz, zaobserwujesz, to drugim krokiem jest przyznać, że tak się dzieje. And when you acknowledge it, really acknowledge it with kindness, with open heart. That's like, this is who I am. Kiedy po prostu właśnie przyznajesz to przed sobą, to warto zrobić to właśnie z takim otwartym sercem, z miłującą dobrocią i zaakceptować siebie, że taka jestem. And then let go. A następnie odpuścić. The thing is, if you're fighting it, it's not the right way. Ponieważ kiedy próbujesz z tym walczyć, to nie jest właściwy sposób. It's too difficult also to have loving kindness towards that quite often. Nie jest też łatwo mieć do tego miłującą dobroć tak często. The acceptance is almost like loving kindness, but perhaps it's not so strong, but it's the equanimity. It's sometimes easier.
Właśnie akceptacja może nie jest tak głęboka jak miłująca dobroć, ale jest tutaj bardzo ważna. Jest w pewnym sensie tak pomiędzy miłującą dobrocią a zrównoważeniem i jest to łatwiejsze. So get into the habit of, okay, I see I'm doing it again. I'm following into the same pattern. But instead of getting angry about it, instead of trying to push it away, acknowledge it, give it kindness, and let go. Także warto po prostu, kiedy to się dzieje, zauważyć to, jakby przyznać to właśnie z taką miłującą dobrocią, z otwartym sercem i wtedy odpuścić. And then you want to do it. If you're trying to you try to put it down with anger, or you try to make it disappear with loving kindness, it won't work. Po prostu, kiedy właśnie próbujemy to na przykład zwalczyć gniewem, to wtedy nie będzie działać. That's it. Także to tyle. Okej. Coraz więcej rzeczy mnie uczula. Często, tak jak na przykład dzisiaj, chcę kichnąć podczas medytacji i nieustannie z tym walczę, aby nie przeszkadzać innym. Co robią mnisi, jeśli otrzymują do jedzenia coś, na co są na przykład uczuleni? Okay. More and more things are becoming allergic to me. Often when for example, today I want to sneeze during meditation, I constantly fight with it to don't disturb others. What the monks are doing when they get to eat something that they are allergic to. You mean while you're meditating with others? Well, the thing is, is that thing kind of volcano effect when you're holding it, holding, and then it's going to explode. Kiedy medytuję z innymi, jest właśnie taki powiedzmy efekt wulkanu, że kiedy tak bardzo długo to trzymasz, to w pewnym momencie następuje wybuch. So just sneeze and get it over with. Także po prostu kichnij sobie i tyle. But then, sure, sometimes you can itch your nose and you can hold your nose a little bit. But look, don't get too worried about it. Yeah, those are fine. That's fine. Po prostu się tym nie martw, to jest naprawdę w porządku. Nie ma problemu, że sobie kichniesz podczas medytacji. But it's true. A lot of people seem to think it's and they really try to hold it. But then the best thing is just to get it over and done with. Właśnie wiem, że wielu ludzi próbuje to trzymać jak był, ale naprawdę po prostu warto sobie kichnąć i po prostu odpuścić i praktykować dalej. That's it. Okay, thank you. Czy właśnie dlatego, że generalnie możemy polegać na sobie samych, osoby na przykład z uszkodzonym kręgosłupem na wózku inwalidzkim nie są przyjmowane do klasztorów buddyjskich? Jeżeli tak, to po co stwierdzenie o przyjęciu schronienia między innymi w sandze? Okay, so if we are generally should like be count on ourselves. Let's say there is a person with broken spine, like damaged spine on the this incapacitated card. Sorry, I don't know the word. They are not taken to Buddhist monasteries. If so, then why there is a teaching about taking refuge in the Sangha? Right. Well, the refuge in the Sangha, it doesn't really mean that you take a refuge in the Sangha, that you become part of the Sangha. To, że ktoś bierze schronienie w sandze, nie oznacza tego, że ktoś się staje częścią sangi. Sangha, obviously, it is the group of monks and nuns, but why we take refuge on the, so to speak, monks and nuns is that we rely them as a teacher, and the Sangha has upheld this tradition for so long. A więc tutaj chodzi o to, że oczywiście misi i mniszki są sangą i tu chodzi o to, że po prostu kiedy bierzemy schronienie, to właśnie po prostu przede wszystkim w naukach, które utrzymali, które przekazują. We respect them because they have been doing this for so long, and they have been practicing the best of their abilities. Mamy do nich szacunek, ponieważ robią to od tak długiego czasu i praktykują najmocniej jak potrafią. Without the Sangha, the word of the Buddha would have disappeared long time ago.
Gdyby nie było sangi, to słowo Buddy już dawno by przeminęło. Being in the Sangha, you are very close of what the Buddha was teaching of the middle path. Kiedy jesteśmy w sandze, to jesteśmy bardzo blisko właśnie tej środkowej ścieżki, którą uczył Buddha. But even for us, we have to be very, very careful as being part of the Sangha that we don't just take the robes, the monks' clothes, and think that if we just hang out in the monastery doing something special. Ale bardzo ważne jest to, żeby mieć tą świadomość, również my jako mnisi, że po prostu to, że mamy szaty na sobie to i po prostu jesteśmy w klasztorze, to już samo w sobie znaczy, że robimy coś wielkiego. But even for me, I really, the Sangha inspires me, the Sangha, the past, the Sangha which is here now, and the Sangha of the future. So that inspiration helps me in the path. Ale chodzi o to, że po prostu właśnie to schronienie w sandze polega na tej inspiracji, że sanga, która była, sanga, która jest, sanga, która będzie, po prostu budzi inspirację. And that's what we're taking refuge on. I właśnie w tym bierzemy schronienie. And we don't take a refuge on individual monastics, whether it's monks or nuns. I to nie jest tak, że schronienie jest w jednym jakby zakonniku, czy jest to mnich, czy mniszka. Sangha means a group. Sanga oznacza grupę. So we take a refuge in the idea of the group of monastics. Także schronienie jest jakby w idei grupy zakonników. So never think, and in Buddhism you have to have a guru. Także w buddyzmie nie chodzi o to, żeby mieć guru. That is something which is dangerous. To jest coś, co jest niebezpieczne. We always have to listen many, many teachers. Warto słuchać do wielu nauczycieli. And then you can take a refuge in the Sangha that way. I wtedy możemy wziąć schronienie w sandze w ten sposób. That's it. To tyle. Dziękuję. Thank you. Okej. Kiedy zrelaksowałem się w medytacji na oddechu, to zacząłem się śmiać. Co myślisz o tej reakcji? When I relaxed in meditation on my breath, I started laughing. What do you think about this reaction? All kinds of reactions can happen. I mean, it sounds like a good reaction. It can, honestly, many things can happen. Yeah, but it just whatever happens, don't try to make it into anything. To jest zupełnie normalne. Bardzo wiele różnych reakcji może się pojawić w medytacji. Jest to zupełnie okej. Myślę, bardzo fajna reakcja. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu pozwolić się temu dziać i nadawać temu jakiegoś większego znaczenia. It very often what we're doing can become whether physically painful and painful on the mind, but let's try to stay away from that as much as possible. So laughing, yeah, no, that's good. To jest tak, że mogą wypływać różne rzeczy, też bolesne rzeczy w ciele i w umyśle, ale warto, żeby po prostu jakby nie gnać do tego i po prostu pozostawiać z medytacją, więc jakby śmianie się też jest kolejną reakcją, która po prostu jest okej. So next time you will suffer in some point, remember at least one time I had good time. Także kiedy będziesz mieć na przykład medytację, w której przyjdzie do ciebie cierpienie, to przypomnij sobie, że miałem medytację, w której czułem się dobrze. All right. Okej. Na początku powiedziałeś, że nie możemy polegać na umyśle, ale potem powiedziałeś, że jedyną rzeczą, na której możemy polegać, to umysł. Nie mam pewności, czy nie zrozumiałem tego źle. At the beginning you said that we can't rely on our mind, and then you said that the only thing we can rely is on the mind. I'm not sure if I understand it wrong. It's probably a bad explanation from my part, but you have to rely on something. Najprawdopodobniej po prostu źle to wytłumaczyłem. Musisz na czymś polegać. And obviously the mind is made out of many things.
I oczywiście umysł ma wiele aspektów. For example, your perception, you perceive the world in a certain way. Na przykład percepcja jest jednym aspektem, że postrzegamy świat w jakiś tam sposób. Or your will, we think we have free will. Na przykład wola, myślimy, że mamy wolną wolę. Can you rely on your will? Can you rely that you're always making the right choices? Czy możesz polegać na swojej woli? Czy możesz myśleć, że zawsze jakby czynisz dobre wybory? Our choices are conditioned, Nasze wybory są warunkowane. but the way we can rely on our mind Ale sposób, w jakim możemy polegać na naszym umyśle, is to look at it with more and more equanimity, to patrzeć na niego z coraz większym zrównoważeniem, with more and more kindness. z coraz większą miłującą dobrocią. We start seeing it with more and more, that is more and more just conditioned thing. Wtedy dostrzegamy coraz bardziej, że jest to po prostu uwarunkowana rzecz. And if we practice this way, the mind has a certain kind of quality. Kiedy praktykujemy w ten sposób, to umysł zyskuje pewną szczególną jakość. We can trust that the quality, the way where you come from, you have to interact with the world. Wtedy po prostu ufamy tej jakości, tej nowej, dojrzalszej jakby jakości, z którą jakby wychodzimy do świata. You have to interact with yourself. Musisz jakby wchodzić w interakcję też z sobą samym. We can trust that the quality of the mind is more stable, it's more equanimous, it's more even. Po prostu możemy w tym sensie zaufać umysłowi, kiedy jego jakość staje się coraz bardziej stabilna, zrównoważona, jednolita. So we cannot live in this world seeing everything as non-self. Także nie możemy żyć w tym świecie tak, że po prostu wszystko sobie postrzegamy jako nie ja. Even if intellectually you think, you take the Buddhist idea of non-self to be, yes, I completely believe into this. Nawet jeżeli intelektualnie przyjmiesz ten pogląd, że tak, wierzę, że wszystko jest nie ja, But within 10 seconds, you believe your own thoughts again. ale za 10 sekund znowu wierzysz w swoje własne myśli. That's how it is. So you have to rely that if I practice this thing, my mind as a unity becomes more even, more compassionate. Także trzeba po prostu ufać właśnie tej zmianie nastawienia i po prostu tej jakby nowej jakości, kiedy umysł jest coraz bardziej zrównoważony, coraz bardziej współczujący. Sure, you cannot rely on your mind, your feelings, this thing what we take as me, myself and I. Także oczywiście nie możemy polegać na takich właśnie po prostu standardowym umyśle, na po prostu przelotnych uczuciach i na tym właśnie tych wszystkich właśnie myślach i tak dalej. But rely on that mind which comes from a place of compassion, which you have trained, comes from the fact that you have looked your own mind. Ale po prostu możemy jakby polegać na tej jakby nowej jakości współczucia i zrównoważenia, która wyłania się z umysłu, kiedy trenowaliśmy ją, kiedy głęboko obserwowaliśmy swój umysł. And then at least when you behave in this world towards others, towards yourself, at least you can trust that you are coming for a more wise place. I kiedy wtedy z tego miejsca jakby wchodzisz w interakcję ze światem i z samym sobą, to wiesz, że jest to jakby interakcja, która płynie z mądrzejszego miejsca. So hopefully that helped, but sometimes we have to have, we say things which sound very controversial. Także mam nadzieję, że jest to pomocne i wiem, że czasami nie jest to łatwo wyrazić, że czasami brzmi to dość kontrowersyjnie. Thank you. I think you're great explanation, Ajahn. Okay. I think it's last question. I don't know. Czy mój umysł może mnie oszukiwać? I jeżeli tak, to skąd mam wiedzieć, że
nauczyciel buddyjski mnie nie oszukuje. Albo że moje rozumienie jego mnie nie oszukuje. Okay. Can my mind like cheat me? And if yes, how can I know that my Buddhist teacher is not cheating me? Or or if my understanding of him is not like cheating me? Yeah, well, it's one of the things why you have to be very careful, and that's why you have to be very careful not to rely on one teacher or the idea of guru. I tak, to jest tak, że jest to realne zagrożenie, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym i dlatego właśnie polecam nie polegać tylko na jednym nauczycielu, na jednym guru, tylko na wielu nauczycielach. So obviously the only way where you can really know if you can trust a teacher is listen what others are saying, but you really have to observe a teacher for a long, long time. Także oczywiście, żeby zaufać naprawdę nauczycielowi, musimy też jakby słuchać, co inni mówią, a i musimy też po prostu być z nim naprawdę długo, żeby po prostu móc to jakby w pewnym sensie ocenić. So whatever a teacher is saying, and if it makes sense and it improves your life in one way or another. I ważne jest też właśnie po prostu kontemplacja, czy to, co ten nauczyciel mówi, ma sens i po prostu sprawdzać, czy faktycznie jakby aplikując jego nauki polepsza się moje życie. So even if the teacher is not perfect, Także nawet jeżeli nauczyciel nie jest doskonały, but these teachings work in your life, ale jego nauki sprawiają, że w twoim życiu jest lepiej, take that, because again, you can really only rely on yourself. tak wtedy po prostu bierz, jakby korzystaj z tych nauk, bo tak naprawdę możesz polegać tylko na sobie. No teacher can do this practice for you. Żaden nauczyciel nie może praktykować za ciebie. So all of these things, you're on your own. Także po prostu ostatecznie to ty jesteś na swojej ścieżce. So whatever helps, take that. And if you think something is leading to you into bad mind states, Także bierz to, co ci, z czego masz korzyść, a jeżeli widzisz coś, co prowadzi cię do złych stanów, see that as danger. to dostrzegaj to jako zagrożenie. So whatever teacher says, if there would be any teacher who would say that you need to put a big struggle, you need to fight with your mind. Także jeżeli jest jakiś nauczyciel, który mówi na przykład, że to jest taka wielka bitwa, że musisz tak walczyć ze swoim umysłem, That would be a wrong path. myślę, że to byłaby błędna ścieżka. If a teacher would say, just trust me, Jeżeli nauczyciel mówiłby, że zaufaj po prostu mi, and you don't really have any kind of base to trust that teacher, a nie masz żadnych podstaw, by mu ufać, don't do that. Rely on yourself instead. to nie rób tego, po prostu polegaj na sobie. Whatever is in your mind, quite often we know if this is correct, this feels right, this sounds correct. Często jest tak, że kiedy jest coś w naszym umyśle, to w pewnym sensie tak naprawdę czujemy, czy to jest właściwe, czy nie. And go with that more than the word of the teacher. I warto bardziej polegać właśnie na tym takim głębokim uczuciu, niż na słowach nauczyciela. But obviously for me, it's been a great blessing to be having to be able to live with somebody like Ajahn Brahm for over a decade. Dla mnie to oczywiście jest wielkie błogosławieństwo, że mogę żyć z kimś takim jak Ajahn Brahm już ponad dekadę. And honestly, I mean, I really take myself to be, I try to upheld into that I'm honest person. I'm try not to be hypocritical. I can say that Ajahn Brahm is a really, really nice person. Właśnie jest tak, że choć byłbym w stanie powiedzieć inaczej i jestem szczerą osobą, to naprawdę mogę powiedzieć, że Ajahn Brahm jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą, w porządku osobą. So
I always recommend everybody to listen to Ajahn Brahm. I don't know many other teachers which I can trust as much as I can trust him. Właśnie bardzo zawsze mówię ludziom, że warto słuchać Ajahna Brahma, że polecam. Właśnie nie znam wielu nauczycieli, którym mogę zaufać tak bardzo jak jemu. So that's it. It is dangerous. It's not dangerous. It is difficult. We understand that, and that's why we try to always, in our tradition, we just try to always push people away from us a little bit. I wiemy, że to jest właśnie trudne i dlatego mamy, no, można powiedzieć, nawet taką tradycję, że staramy się ludzi trochę tak zniechęcać na początku. Don't trust us too much. Make this your own path. Po prostu jakby tak delikatnie odepchnąć, żebyście nie polegali tylko na nas, tylko jakby polegajcie na swojej ścieżce. And the key thing here is to find good friends. A kolejnym jakby kluczową rzeczą to jest to, żeby znaleźć dobrych przyjaciół. And by good friends, we mean take friends who you know, who you can observe that they have a better understanding than you do. I właśnie przez dobrych przyjaciół rozumiemy to, że możecie zauważyć, że ich rozumienie jest głębsze niż wasze. And with that, you go a lot further than where you are now. I dzięki takiej pomocy możecie zajść dużo dalej niż jesteście teraz. That's it. To tyle. Very good. Okay. So I think We can end there. yeah, but I just was asked to tell a few sentences at the end. So before we wrap up, first of all, thank you, Ajahn. And we hope we can see again. And I was asked to say a few things about our, project. So I'll do it now, okay? Dobrze, a więc tutaj zostałem poproszony, żeby powiedzieć kilka słów o tym projekcie właśnie Polski Związek Wczesnego Buddyzmu. Więc po prostu polecamy naszą stronę wczesnybuddyzm.pl, na której będą wszystkie informacje i nowinki odnośnie właśnie tej, powiedzmy, potencjalnego klasztoru Ajahna Brahma w Polsce. Od razu powiem, że strona na razie jest taka, jeszcze niedokończona, dopiero się wszystko rozkręca. Także naprawdę, tak powiem od siebie, że dajcie nam cierpliwość, prosimy o czas, bo to po prostu wszystko wymaga naprawdę stopniowej ścieżki. Natomiast właśnie polecamy tą stronę wczesnybuddyzm.pl i będziemy się na razie starać po prostu robić te spotkania comiesięczne z Ajahnem, żebyśmy właśnie utrzymywali ten kontakt i jeżeli, że tak powiem, gwiazdy się odpowiednio ułożą, to będziemy podejmować kolejne kroki. Już Ajahn obiecał, że przyjedzie do nas na kilka miesięcy może nawet, także czekamy na to, ale na razie nie mamy żadnych pewnych informacji, kiedy to będzie. Ale rzeczy powoli się dzieją. Okej. I dziękujemy Ajahnowi za obecność. Okej, so sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Sadu. Very good. Okay, I hope I see you soon in Poland. Maybe next spring. Ajahn. Yeah, we hope Ajahn, if you of course would be interested, that we can meet more often. Sure. Since you've said that you liked it in Poland, so we want to go back to these monthly teachings with BSWA, in general Ajahn Brahm's teachings. So if you like to come next time, let's just keep in touch. And of course, we would gladly invite you. So only if you have time and willingness, we always would like to meet with you at the end of the month. Well, absolutely. And there's other monks as well, so I'm sure they will be happy to do something as well. Very good. Okay. Thank you. Thank you. See you. Thank you so much. Good night.